Dzisiaj zabieram Was do domu parterowego z płaskim dachem, gdzie nie tylko z części dziennej, ale również z każdej sypialni można wyjść na taras. Poznamy ciekawy układ domu oraz nieoczywiste wygody ułatwiające sprzątanie. Zapraszam! Partnerem odcinka jest Aluprof, dostawca innowacyjnych, energooszczędnych i bezpiecznych systemów aluminiowych do produkcji okien, drzwi, fasad, osłon przeciwsłonecznych i pergoli. Na czym zależało rodzinie, jeżeli chodzi o wystrój tego domu? W tym domu mieszka 4-osobowa rodzina, której zależało na tym, żeby wnętrze było nowoczesne, ale nie wydziwione, ponadczasowe, przytulne i przede wszystkim praktyczne do życia, czyli łatwe w sprzątaniu. Wiem od nich, że w ciągu godziny są w stanie naprawdę wysprzątać cały dom. Pomagają nam w tym starannie zaplanowane zabudowy, osobna pralnia i spiżarnia. Mieszkańcy skusili się też na kilka takich ponadstandardowych rozwiązań. Za chwilę chętnie Ci je pokażę. Wiatrołap to 6,5 m2 i zobaczcie, że swój reprezentacyjny charakter zyskuje on dzięki tym charakterystycznym podziałom na frontach zabudowy meblowej, a także dzięki temu przeszkleniu. Idąc w prawo, znajdujemy się w przestronnej części dziennej, natomiast w przeciwległej części domu mamy sypialnię. Buforem między tymi strefami jest hol wejściowy oraz toaleta gościnna. Dom parterowy 1 to projekt gotowy pracowni Domy z wizją. Budowa na planie wydłużonej litery L skutkuje idealnym osłonięciem od strony drogi części tarasowej z basenem. Zadaszenie tarasu, będące integralną częścią budynku, to kolejny plus. Wszystkie 3 sypialnie zlokalizowane od strony ogrodu mają szerokie okna do podłogi, przez które wygodnie wychodzimy na ogród. Natomiast 2 łazienki, pralnia oraz gabinet usytuowane są od strony ulicy. 60-metrowa część dzienna z kuchnią i delikatnie wydzieloną jadalnią jest bardzo jasna za sprawą 2 przeszklonych ścian i dodatkowych okien w kuchni oraz przy wypoczynku. Obok rzeczywistych oszczędności, jakie daje budowa domu z płaskim dachem, ten projekt wyróżniają jeszcze 3 praktyczne rozwiązania. Po pierwsze, z garażu mamy 2 wyjścia. Pierwsze standardowo do wiatrołapu, ale jest jeszcze drugie. Mając ciężkie zakupy w bagażniku, nie musimy chodzić z torbami naokoło. Właśnie dlatego zaprojektowano drugie przejście, bezpośrednio do kuchni roboczej i spiżarni, gdzie możemy wypakować produkty spożywcze. Drugi ciekawy zabieg to podwyższony salon, który ma wysokość 3 metrów 20 cm, a to daje nam poczucie przebywania w większej przestrzeni. Trzecia rzecz to oczywiście świetliki w korytarzu oraz prywatna strefa rodziców z garderobą położona na krańcu budynku. Powierzchnia użytkowa całego rodzinnego domu to 176 m2 plus garaż. Ogród jest jeszcze młody, to jego pierwszy sezon, ale rodzina mogła już sprawdzić, że wodę w basenie skutecznie podgrzewa pompa ciepła. Chyba jednym z moich ulubionych pomieszczeń w tym domu jest toaleta. To zaledwie 2 m2, ale udało się uzyskać bardzo fajny klimat.
Dzięki monolitycznej, wystającej z podłogi umywalce, również z baterią podłogową, co nie jest często spotykane. No i wisienką na torcie jest umywalka zintegrowana z blatem, która została wykonana z kompozytu. Dodatkowo pokryliśmy ściany mikrocementem, pojawił się też element drewna i wielkie lustro z pięknym oświetleniem, co daje nam właśnie taki niepowtarzalny klimat. Już od wejścia widać, że cechą charakterystyczną tego domu są ciekawe faktury na ścianach. Zapraszam teraz do kuchni. Postawiliśmy tutaj na praktyczność. Dlatego też w wyspie mamy aż 2 zmywarki, przez co oszczędzamy czas i nie musimy rozpakowywać. Brudne naczynia wkładamy do jednej, a czyste wyciągamy z kolejnej. Ta wysoka zabudowa z forniru dębowego nie tylko pięknie wygląda, oddziela nam strefę kuchni od jadalni, dając przytulność, ale kryje w sobie coś więcej. Super sprzęt. To lodówka, która ma na całej wysokości tylko szuflady, dzięki czemu wszystko znajdziemy i nic nam się nie popsuje. Jesteście ciekawi, co kryje kolejne skrzydło? To zamrażarka, również z systemem szufladowym i wbudowaną kostkarką. Oczywiście gotowanie uprzyjemnia widok na ogród, gdyż z każdej strony mamy okna do podłogi. Bateria w delikatnie zaokrąglonej wyspie jednocześnie filtruje wodę. Szkło mamy zawsze pod ręką, jest w witrynie, zaraz obok jadalni, a w garderobie znalazła się odświeżająca ubrania szafa parowa. To kolejne rzeczy, które pomagają oszczędzić czas podczas ogarniania obowiązków domowych. Dajcie znać, jakie domowe gadżety sprawdzają się u Was. Chodźmy teraz do pralni. Pomieszczenie ma 5 m² i przydaje się tutaj drążek na odwieszenie suszących się ubrań, głęboki zlew do prania ręcznego, a także pojemna zabudowa na detergenty i szuflady na rzeczy gospodarcze. W projekcie gotowym Domy z wizją parterowy 1 okna w salonie były przewidziane na takiej samej wysokości jak w jadalni. Dodatkowo miały nad sobą naświetle. Natomiast klientom zależało na tym, żeby uzyskać jedną wysoką taflę szkła i udało się znaleźć producenta, który wykonał dla nas takie okna. Latem po otwarciu tak naprawdę zyskujemy dwukrotnie powiększoną przestrzeń dzienną, z której bardzo chętnie korzystają mieszkańcy, zwłaszcza że mamy basen podgrzewany pompą ciepła. Aluminiowe drzwi podnoszono-przesuwne od Aluprof należą do najchętniej wybieranych. Działają lekko i płynnie, gwarantując bezpieczne przejście na taras za sprawą niskiego progu. Niezawodna szczelność drzwi to zasługa dopracowanego kształtu uszczelek. Natomiast teraz chciałam zwrócić Waszą uwagę na wytrzymałość tych smukłych profili aluminiowych. Dowód? Możliwość tworzenia dużych konstrukcji o szerokości oraz wysokości wynoszącej ponad 3 metry. Właśnie to razem z opcją estetycznego łączenia drzwi z innymi systemami Aluprof oraz szerokim wyborem kolorystyki skutkuje swobodą w projektowaniu Waszego domu i tarasu. Dodatkowa możliwość zastosowania automatyki sprawia, że drzwi typu HS wpisują się w koncepcję domu inteligentnego. Oczywiście szczegółowe informacje na temat parametrów izolacji cieplnej oraz akustycznej drzwi znajdziecie w opisie filmu. Szukacie ponadczasowych drzwi wejściowych, które spełnią wszystkie wymogi domu energooszczędnego? Ten bestsellerowy model od Aluprof, czyli system MB79N, wyróżnia solidna konstrukcja o głębokości 70 mm, a także możliwość wykonania drzwi panelowych i niezawodna szczelność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Teraz bogaty wybór wykończeń wzbogacił się o nową możliwość połączenia drzwi bezprogowych z fasadą pokrytą tymi samymi lamelami aluminiowymi z kolekcji Earthline od Aluprof. Tym sposobem drzwi stają się płynnym przedłużeniem elewacji. Link do tej nowej opcji znajdziecie w opisie odcinka. A co takiego znalazło się na liście życzeń, jeśli chodzi o materiały? Tak naprawdę przytulność w takich minimalistycznych wnętrzach dają nam 3 rzeczy: forma,
kolor i faktura. Jeżeli chodzi o formę, musieliśmy być dosyć oszczędni. Kolor tak samo nie zaszaleliśmy, dlatego postawiliśmy na zróżnicowanie faktur. Pojawił się mikrocement na ścianach w 2 różnych wybarwieniach i co ciekawe, pokryliśmy nim też drzwi wewnętrzne, co daje nam taki minimalistyczny look. Nad blatem roboczym w kuchni ściana również jest pokryta mikrocementem. Dodatkowo zabezpieczyliśmy ją lakierem bezbarwnym, co ułatwia usuwanie plam. No i oczywiście drewno, które dodaje przytulności każdemu wnętrzu. To właśnie drewno jest takim wspólnym mianownikiem wszystkich stref i płynnym przejściem, ponieważ podłoga położona jest całkowicie bezprogowo. Natomiast w łazience rodziców o powierzchni 10 m2 wanna umieszczona na podestie tworzy klimat domowej strefy spa. Oczywiście zmieścił się też prysznic, ukryty za minimalistyczną ścianką. Tutaj warto zwrócić uwagę na odpowiedni spadek, żeby woda nie wylewała się na całe pomieszczenie. Nad umywalką mamy lustro o organicznych kształtach, zaś kolorystyka tej przestrzeni nie odbiega od reszty pomieszczeń. W pokoju córki chciałam stworzyć przytulny nastrój i temu sprzyjają łukowe wnęki. Przy łóżku wnęka dodatkowo ozdobiona jest tapetą. Natomiast u syna jest prosto i praktycznie, a drewniane lamele po prostu chronią ścianę przed zabrudzeniami. Strefę do nauki wydziela wizualnie kolor sufitu. Zauważcie, że dom, gdzie minimalizm formy podąża za potrzebą uporządkowania codzienności, a granica między wnętrzem a ogrodem jest płynna, nie ma zbędnych metrów. To zasługa przemyślanej skali projektu stawiającej na wygodę 4-osobowej rodziny. Dom, który intuicyjnie podpowiada, gdzie należy odłożyć każdą rzecz, jednocześnie zaprasza do celebrowania wspólnych chwil i cieszy widokami zieleni.